Cześć, Marek Kostrzyński. Dzisiaj film o Lunie Mini. Rozpocznę od włączania urządzenia. Ostatnio przy okazji wzmacniacza Titania poszukiwałem drugiego włącznika. Tym razem nie dam się nabrać. Wszystkie urządzenia Fez Audio włącza się w ten sam sposób. No to zaczynamy. Tu uważajcie. Pierwszy ruch jest pod wzmacniaczem. Macie włącznik w tym miejscu. Nie wiem, czy to widać. Być może. Włączacie. Drugi ruch. Przytrzymujecie selektor źródeł. Napis Fez Audio zapala się na czerwono. No i cierpliwie czekamy. W tym czasie lampy się nagrzewają, tak żeby przedłużyć ich żywotność przed załączeniem napięcia anodowego. No i mamy czas na to, żeby pogadać o urządzeniu. Urządzenie nieco prostsze niż Titania w budowie, mniejsze, zbudowane w oparciu o pojedynczą podwójną triodę ECC83 na wejściu oraz pojedynczą lampę EL34 na wyjściu. Z tyłu widzicie parę transformatorów, zapewne głośnikowych. Zgaduję, że transformator zasilający znajduje się wewnątrz. Pewnie dużo programów, filmów ludzie o tym już nakręcili, o tym urządzeniu, także nie będę przynudzał. Po lewej stronie gałka głośności, po drugiej selektor źródeł, banał totalny. Z tyłu zauważyłem, że w odróżnieniu od Titanii jest jedna para uniwersalnych zacisków głośnikowych zamiast dwóch jak w Titanii. Po prostu taki troszeczkę prostszy układ, ale świetnie się spisuje urządzenie z prostymi do poprowadzenia zestawami głośnikowymi, o czym za chwilę i jeszcze w innym filmie, w którym miałem okazję posłuchać Luny obok Unison Research, Simply Italy, bardzo fajnym wzmacniaczem, który też na wyjściu dysponuje parą lamp EL34, z tym, że w stopniu zasilającym zamiast ECC83 pracują tam ECC82. No okej, to teraz może Wam opowiem o tym, jak wzmacniacz wygląda z tyłu, ale zanim Wam opowiem, to właśnie czas minął, więc napis, jak widzicie, zmienił kolor. Urządzenie jest gotowe do pracy. Okej. No i mamy urządzenie odwrócone tyłem. Że Wam pokażę, co my tutaj mamy za przysmaki. Mamy gniazdo zasilające, mamy przełącznik napięć pod napięcia 230 lub 110 V. Mamy, tak jak mówiłem, po parze gniazd głośnikowych, uniwersalnych tym razem, czyli niezależnie czy kolumna jest 4 czy 8-ohmowa, podpinamy pod te same zaciski. Mamy 3 pary wejść liniowych RCA. Mamy podobnie jak w Titanii odcięcie masy, które jak gdyby może pomóc w przypadku, gdyby się pojawiły u Was jakieś problemy z pętlami mas, przydźwiękami, innymi takimi rzeczami. Można użyć, zwłaszcza pewnie w przypadku przez wzmacniaczy gramofonowych się to fajnie spisuje. Jest wyjście z subwoofera, które pewnie jest zrealizowane tak jak w Titanii, czyli bezpośrednio po potencjometrze. Oraz mamy jeden pojedynczy slot tutaj dedykowany urządzeniu, które chcielibyście wybrać, jeżeli będzie Wam, jeżeli przydałaby się Wam na przykład właśnie wspomniany wzmacniacz RIA lub przetwornik cyfrowo-analogowy, który Fez w formie takich kart do tych slotów ma w swojej ofercie.
No i to myślę tyle, jeżeli chodzi o budowę tego wzmacniacza. Teraz korzystając jak gdyby z tego, że jest odwrócony i nie widzi, co o nim mówię, bo wzmacniacze z tego, co wiadomo, nie lubią, jak się o nich plotkuje, opowiem Wam trochę o brzmieniu. Brzmienie, tak jak wspominałem we wcześniejszym filmie, na tyle mnie uwiodło, że poprosiłem Maćka, z Feza, żeby przysłał mi ten wzmacniacz, co widzicie, skończyło się tutaj jakimś tam sukcesem. Wzmacniacza pierwszy raz miałem okazję posłuchać przy okazji prezentacji Fez Audio i Pylon Audio we Wiedniu tego roku, kilka tygodni temu. I wzmacniacz był podłączony, tak wiecie co, testowo dla człowieka, który chciał posłuchać, to był, z tego co kojarzę, jakiś dystrybutor firmy Fez Audio. No i najpierw byłem taki trochę, bym powiedział, nie wiedziałem co o tym myśleć, bo wzmacniacz urządzenie 10W, zestawy głośnikowe, co prawda jakie prezentowaliśmy, Pylon Audio Jade 10 są zestawami dość prostymi do poprowadzenia, ale niekoniecznie były konstruowane z myślą o tak niskowatowych wzmacniaczach. Natomiast po podpięciu tego to powiem Wam, że w 25-metrowym pomieszczeniu, jeżeli nie słuchaliśmy na dużych poziomach głośności, jeżeli nie było bardzo gęstych składów muzycznych, to poradził sobie co najmniej tak jak Titania nowa. A po przyjeździe tutaj do mnie, za chwilę będziecie mieli okazję posłuchać. Urządzenie podpięliśmy do zestawów głośnikowych Cube Audio Monet, które są, no, można powiedzieć, stworzone do tego typu urządzeń, bo to jest efektywność powyżej 90 dB przy impedancji około 10 ohm, nie 4, tylko 10, więc to tam w ogóle do takiego wzmacniacza to jest coś bajecznego. No i powiem, że bardzo, bardzo mocno pozytywnie jestem zaskoczony do tego stopnia, że swoim klientom będę ten wzmacniacz rekomendował, jeżeli będą mieli ten zakres budżetu, który ten wzmacniacz prezentuje, to jest około tam, z tego co pamiętam, 1500-2000 euro, coś takiego. Uważam, że wybitne możliwości, jeżeli chodzi o ten budżet. Tylko pamiętajcie, to nie jest wzmacniacz, to nie będzie zestaw do każdych zestawów głośnikowych i większość zestawów głośnikowych, takich powiedzmy standardowych, jakie macie na rynku, czyli tam 86 dB i 4 ohmy, no to niestety albo stety wybierzcie inne urządzenia z oferty Feza lub innych firm, które produkują wzmacniacze. Natomiast czysto dźwiękowo, jeżeli tylko kolumna głośnikowa pozwala na to, żeby ten wzmacniacz ją w pełni napędził, to jest petarda. Po prostu baz jest super, fajnie kontrolowany od samego dołu, kurczę, gęsty, kolorowy, dosłownie tak, baz ma barwę, tak, nie jest jakąś plamą taką, która pompuje jakoś powiedzmy w typie automotive, tylko kurczę, rzeczywiście fajnie słychać. Bardzo ładna barwa na średnicy, gęsto, głęboko grający wzmacniacz, z ładną średnicą, z fajną taką, bardzo plastyczną, taką namacalną średnicą i z fajną przestrzenią. Także osobiście polecam urządzenie i będziecie mieli okazję do jakichś takich swoich jakichś pomysłów, które będą się opierały na głośnikach szerokopasmowych właśnie, czy na wysokoskutecznych ogólnie. Polecam użyć. Miłego. Cześć.